Wczoraj byliśmy świadkami intro na Prismie. Czy możesz powiedzieć, czym wyróżnia się na tle innych rebreederów? Więc tak, Prism przede wszystkim takich ma parę cech, którymi może skusić klienta. Pierwsza rzecz to przede wszystkim waga, tak? Też dlatego decyzja na Prisma, ponieważ chcemy, żeby nurkowanie było coraz łatwiejsze, tak? Przesiadka z takiego ciężkiego twinsetu na przykład, jeśli nie wiąże się z mniejszą wagą, to nie ma za bardzo w tej kwestii sensu, szczególnie dla kobiet. To urządzenie kompletnie tak jak jest gotowe, ja akurat jestem średniej budowy facetem, nie potrzebuję użyć żadnego balastu i w tej chwili ona waży goła 22 kg, tak jak jest gotowa do nurkowania. Tak? W konfiguracji, kiedy konfigurowałem pod kobietę tego Prisma, to odżyłem go jeszcze do 19 kg, tak? Ponieważ jest tak skonstruowany, że nie ma zbyt dużo takich przestrzeni powietrznych, żeby zwrócić uwagę na głowicę, która ma bardzo małą objętość powietrzną. Dzięki temu nie potrzebujemy go doważać, tak? Ponieważ nie ma własnej zbyt dużej wyporności. Tak? Dlatego sama jednostka wystarczy bez dodatkowego balastu. To jest pierwszy atut. Jakie są dalsze atuty? Dalsze atuty to tak przede wszystkim materiały, z których jest użyty, tak? Są to nowoczesne, twarde bardzo materiały. Wytrzymałe. Tak, ale nie jest to żadne aluminium, nie są to jakieś ciężkie metale. Dzięki temu jednostka też jest lżejsza, a przede wszystkim jest dla nas zdrowsze, tak? Oddychanie akurat z powietrza, które przechodzi przez taki pojemnik. Tak? Okej. Jakieś wady? Ja nie widzę wad, przepływałem na niej ponad 120 godzin na tej jednostce. Jak widać poza obudową, która troszeczkę mi się odrapała, nie widać na niej śladów użycia praktycznie. No i co najważniejsze, przez cały okres użytkowania ani jednej awarii. Tak? To jest istotne, szczególnie, że używam Prisma również za granicą, tak? Ponieważ jest tak mały i tak lekki, że nie ma problemu, żeby go spakować do skrzyneczki, a elektronika, jak widzimy, jest tak mała, że spokojnie mieści się w bagażu podręcznym. Dlatego jeśli podróżujemy z rebreederem i mielibyśmy brać jeszcze całe wiadro części zapasowych, jest to dla nas problem. Tak? Tutaj potrzebujemy zabrać ze sobą jeden czujnik tlenowy, małą wiązkę kabli, w razie czego jeden wąż i zestaw baterii. Tak? Oczywiście to są małe baterie i to jest wszystko, czyli mieścimy to w zasadzie w kosmetyczce, to wszystko, co mogłoby ulec awarii. Tak? Więc jest to świetna jednostka do tego, żeby z nią podróżować. Super. A jak sprawa się ma z serwisem tego urządzenia? Serwis standardowo robimy raz w roku. Kompletny serwis jest przystępny cenowo, tak? Nie jest to jakaś kosmiczna kwota. Na pewno nie jest droższy niż serwis innych urządzeń, a co ważne, już w tym roku w Polsce będzie pełne centrum serwisowe, tak, łącznie z komorą, więc nie potrzeba maszyny odsyłać gdzieś za granicę, czyli pełen serwis robimy w Polsce. Kto może zrobić sobie takie intro? Intro jest dostępne dla każdego nurka Advanced, tak, już tak naprawdę. Szkolenie typowo na tą jednostkę, no to wymagamy już nurka Advanced ze specjalizacją Deep, ponieważ pierwsze szkolenie jest do 40 metrów, więc specjalizacja Deep i nurek musi być nurkiem nitroxowym i zalogowanych 30 nurkowań. Tak? Przy intro aż takie wysokie wymagania nie są, tak? Więc praktycznie każdy po OWD mógłby spokojnie, może posmakować. Tak? A jaki jest koszt takiej przyjemności? Koszt intro to jest 600 zł, tak? I jest to godzina przebywania pod wodą. Pod wodą, no to super. Tak? Jeśli chodzi o opory oddechowe tego urządzenia, klasyfikuje się jako jedno z urządzeń, która ma najmniejsze opory oddechowe na świecie. To jest bardzo istotna rzecz, bez znaczenia czy wybierzemy konfigurację z przednimi przeciwpłucami, czy jak tutaj tylnymi przeciwpłucami, te opory oddechowe są tak malutkie, jak dla mnie, nie wiem, być może dlatego, że się tak mocno już przestawiłem na rebreeder, ale ciężko mi jest wrócić na obieg otwarty, ponieważ pływanie na tym sprzęcie to jest czysta przyjemność. Tak? Po pierwsze jest lekki, po drugie te opory takie niskie, do tego jak w każdym rebreederze ciepłe, wilgotne powietrze,
niewysuszone. To jest duża wada rebreederów, że jeśli zaczniemy na takim leciutkim sprzęcie jak ten nurkować, no to zaraża, tak? I ciężko jest odstawić to potem. No, może być to problem. Zapraszamy na intro. Z jakim wyprzedzeniem trzeba się umawiać do Was? W zasadzie intra zazwyczaj realizujemy weekendowo, tak? Że jeśli w ciągu tygodnia ktoś się zgłosi do nas, tak? Poprzez stronę internetową, to oczywiście umówimy tą osobę na to Okej, i super. nie ma problemu, żeby je wykonać. Czyli nic, tylko się umawiać. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy.